Zostawcie te rośliny w spokoju, tak jak my zostawiliśmy te rośliny w spokoju i zobaczcie, rosną dobrze. O to chodzi. Róże potrzebują mniej pielęgnacji niż się Wam wydaje. To jest ważne. Chcę Wam pokazać, jak różni się cięcie po kwitnieniu w przypadku róż dużych, tak jak które cięliśmy do tej pory, a w przypadku róż świeżosadzonych. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Drugi komunikat różany. Pierwszy był na początku czerwca, teraz mamy początek lipca. Dzisiaj powiem Wam o tych najważniejszych rzeczach, które należy zrobić podczas pielęgnacji róż po to, żeby następne kwitnienie było piękne, żeby róże były zdrowe, żeby się ładnie rozkrzewiały. Stoimy sobie przy takiej pięknej ściance Libertasa. Zobaczcie, to mnie zaskoczyło, że ta róża tak pięknie zakwitła, obficie zakwitła w miejscu, gdzie jest dużo cienia. Stoimy pod dachem i tutaj mamy dużo cienia. Bardzo ładnie się zachowała. A z drugiej strony wygląda ona zupełnie inaczej niż rok temu, dlatego, że zaczęliśmy ją prowadzić przy kratce. Na wiosnę wspólnie przycinaliśmy tą różę i taki jest efekt naszej pracy. Jest problem taki, że ona tutaj właśnie jest troszeczkę zduszona przez tą glicynię i przez tą winorośl i tego miejsca ma mało. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, czy będę jakoś ingerował w to, czy zostawię tak, jak jest. Na razie wygląda ok, ale nie ukrywam, że ten wygląd z ubiegłego roku, kiedy mieliśmy taką, powiedzmy, kopkę kwitnącą, bardziej mi się podobał. Ale przejdźmy do tych rzeczy, które należy teraz wykonać po to, żeby w dalszej części sezonu róże pięknie wyglądały. Przejdziemy sobie do tych piennych róż. Mamy tutaj róże pienne z grupy Rosarium, te tak zwane 3 siostry. One miesiąc temu już zaczynały kwitnienie. Teraz po miesiącu zaczynają wyglądać nieatrakcyjnie, kończą kwitnienie i to jest ten moment, kiedy trzeba już zaingerować. I cięcie po pierwszym kwitnieniu, już pokazywałem to wiele razy. Tak naprawdę nie ma jednej żelaznej reguły, jak to należy robić. Niektórzy obrywają same pąki. I też jest ok, też jest ok. Czasem później te szypułki kwiatowe zaczynają zamierać, czernieją. Wysyłacie mi takie zdjęcia i pytacie się, czy to jest jakiś problem, co z tym robić. Jeżeli obrywacie tylko pąki kwiatowe, to musicie się liczyć, że niektóre odmiany, nie wszystkie, ale niektóre odmiany będą zachowywać się w ten sposób, że albo to będzie robić się żółte, albo brązowe, albo czarne i albo to zostawicie, albo po prostu przytniecie to w ten sposób. Ja ogólnie raczej jestem zwolennikiem cięcia, nie obrywania kwiatów, ale cięcia. Jak mocno ciąć, zależy tylko i wyłącznie od Waszego widzimisię. Owszem, będzie to miało znaczenie, czy przytniecie mocniej, czy przytniecie słabiej. Natomiast ja jestem takim zwolennikiem, żeby teraz w lecie, szczególnie wtedy, kiedy mamy upały, nie pozbawiać róż zbyt mocno tej zielonej masy liściowej. Dlatego, że ona jest bardzo ważna. I tak naprawdę im więcej tej masy liściowej zostawimy, tym roślina się będzie lepiej wzmacniać. Natomiast drugi aspekt tego cięcia jest taki, że jeżeli chcemy zostawić dużo tej masy zielonej, to tniemy zaraz pod kwiatostanem. Wobec tego tniemy w miejscu, gdzie pęd jest cienki. I jeżeli zostawiamy takie cienkie pędy jak tu, to to wszystko, co nam wyrośnie z tych kątów liści tu na górze, też raczej będzie cienkie, czyli będziemy mieć raczej drobne pędy, lekko przewieszające się, niezbyt sztywne i zakończone za około 6 tygodni, też nie jakimiś bardzo okazałymi kwiatami, ale tych kwiatów będzie dużo i to jest ważne. Tutaj mamy Rhapsody in Blue, które zakwita jako jedne z pierwszych róż w ogrodach. I zobaczcie, jeszcze kwitnie, dlatego że kwitną pędy, które wyrosły trochę później. Mamy już tu część pędów przyciętych wcześniej. I bardzo dobrze. Teraz to wszystko, co opadło, powinniśmy przyciąć, ten kwiatostan.
To sobie jeszcze zostawimy. Tutaj ze środka ten kwiatostan przekwitnięty wycinamy. To jeszcze sobie zostawiamy. Tu też ja bym był za tym, żeby to już przyciąć. Mimo tego, że jeszcze 3 kwiatki jakoś tam się bronią, ale to już jest końcówka. I tu na tej rabacie fajnie widać, mamy odmiany, które zakwitłają bardzo wcześnie, jak Rhapsody in Blue, która zakwita jako pierwsza, zaraz po niej, ale też bardzo wcześnie zakwita Maxivita, która jeszcze jest dekoracyjna, ale to już koniec tego pierwszego kwitnienia u niej. I mamy takie odmiany jak Sztadrom, która dopiero zaczyna kwitnienie. I zwróćcie na to uwagę, fajnie jest łączyć na rabatach odmiany wczesne, średnio kwitnące i późno kwitnące, dlatego że nie macie wtedy na rabacie takiego momentu, że musicie wszystko przyciąć i nie macie żadnych kwiatów. Jeżeli macie odmianę wcześnie kwitnącą i późno kwitnącą, to jak gdyby te kwitnienia się zazębiają bez robienia sterowania kwitnieniem. O sterowaniu kwitnieniem też w maju był filmik, ale tu bez tego sterowania kwitnieniem macie płynne przechodzenie kwitnienia jednego w drugie. I kolejna odmiana, też raczej późna, Larissa. Z Larissą macie często ten problem, ona ma bardzo dużo drobnych kwiatów, macie często też ten problem, że w tej fazie zaczynają pąki opadać, tak? Widać, że tutaj też część pąków opadło, o. Też część pąków odpadło. Tak się czasem dzieje, wtedy, kiedy jest tych pąków bardzo dużo i kiedy są, w moim przekonaniu, wahania wilgotności podłoża. Ale zobaczcie, nawet jeżeli opadło tutaj kilka pąków, nawet niech opadnie 20%, 30% pąków, to to, co zostało, to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo. I Larissa teraz dopiero zacznie kwitnienie. Maxivita. Maxivita jest taką różą, którą lubię ze względu na kolor, ze względu na wczesne zakwitanie, ale lubię ją też jeszcze z jednego powodu. Zobaczcie, tak jak większość róż, szczególnie te o dużych kwiatach, należy bezwzględnie przyciąć po to, żeby pobudzić roślinę do szybszego następnego kwitnienia. Tak w przypadku Maxivity, nawet jeżeli nie zrobimy tego cięcia, to i tak ona będzie dosyć szybko obracać z następnymi kwitnieniami. Ja ogólnie zalecam robić to cięcie, ale w przypadku Maxivity, nawet jeżeli tego cięcia nie zrobicie, to i tak będziecie mieć ciągłość kwitnienia i pędy, te następne pędy, które będą kwitły za miesiąc, za 1,5 miesiąca, nawet jak nie obetniecie tego, one zaczną wyrastać z kątów liści. To jest fantastyczne w przypadku Maxivity. Widać to bardzo dobrze tutaj, o, widzicie? Zobaczcie. Te kwiaty przekwitły jako pierwsze, bo one zakwitały jako pierwsze. I myśmy ich nie przycięli, nie zdążyliśmy jeszcze tego zrobić. A już tutaj widzimy nowe pędy, które myślę, że za jakieś 4 tygodnie zakwitną. Stoimy tutaj teraz przy miejscu, które jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i powstało 2 miesiące temu. To jest kolekcja róż i poletka testowe zarazem. Wkrótce będzie bardzo ciekawy materiał o tym, jaki jest zamysł w ogóle tego miejsca. Także ci wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, niech zasubskrybują, niech włączą sobie dzwoneczek z powiadomieniami, bo bardzo dużo materiałów będzie powstawać w tym miejscu, bardzo ciekawych. Dzisiaj też tutaj jeszcze na chwilę wejdziemy, po to, żeby Wam pokazać, jak należy pielęgnować na początku lipca rośliny, które były świeżo sadzone teraz, albo posadziliście je z doniczek 2 tygodnie temu i one zaczęły przekwitać już. I na takich młodych roślinach Wam to pokażę. Ale oprócz tego cięcia, jeszcze Wam powiem tak, róża Rotilia. Rotilia już w zasadzie po pełni kwitnienia. Róża Airbrush też już jest po pełni kwitnienia. To nie są ani wczesno kwitnące, ani późno kwitnące róże, takie średnie, tak? Tutaj mamy Planten und Blumen, późno zakwitnająca róża o niesamowitym wigorze, niesamowitym kolorze, po prostu taka terminatorka. Natomiast jej największą wadą, co już wspominałem wielokrotnie, jest to, że tworzy bardzo duże kwiatostany na dość długich pędach i czasem te kwiatostany
potrafią się przechylić i opaść tak jak tutaj. Ja tego nie lubię. Więc oprócz tego takiego typowego cięcia, które pobudza rośliny do następnego kwitnienia, czasem też trzeba robić, tak jak w przypadku odmiany Solero, która się sama nie czyści i innych odmian, które się sama nie czyszczą, po prostu nawet takie coś, jeżeli nie macie sekatora w ręce, to wystarczy, że zrobicie coś takiego, żeby oberwać to wszystko, co po prostu zasycha. Świetna odmiana, bardzo zdrowa, niesamowicie piękne, błyszczące liście, fajny kształt, natomiast po deszczach zachowuje się bardzo nieładnie i wygląda nieładnie i trzeba to po prostu czyścić. Ja dlatego wolę odmiany, które są samoczyszczące. Tutaj mamy Gartenspatz, który już kończy kwitnienie. Jest to taka, powiedzmy, no prawie wczesno kwitnąca róża, czyli ona już miesiąc czasu jest dekoracyjna. Teraz już traci tą dekoracyjność i staje się czasem taka biało-różowa, nie taka ładna jak na początku, ale świetna odmiana, nie wymagająca w zasadzie pielęgnacji. Jedyną pielęgnacją teraz to jest właśnie wyciąć to wszystko, co przekwitło, te kwiatostany. Ale oprócz tego wycinania tych przekwitniętych kwiatostanów, bardzo ważne jest to, co już wielokrotnie w poprzednich latach Wam mówiłem, odpowiednie nawodnienie systemu korzeniowego. Wiem, że w różnych rejonach Polski sytuacja wygląda różnie. U nas na południu jest jeszcze w miarę ok i rośliny wyglądają dobrze rosną. Te róże, które tu widzicie, to są róże rabatowe, które teoretycznie powinny być, powiedzmy, do pasa, ale w tym roku nie były cięte, bardzo dobrze rosły, wilgotna, umiarkowanie chłodna wiosna im sprzyjała, świetnie sobie radzą. Natomiast jeżeli mieszkacie w rejonach, gdzie jest po prostu sucho, gdzie ta ilość opadów jest mniejsza lub tam, gdzie ziemia jest bardziej piaszczysta i ta utrata wody jest szybsza, to bezwzględnie zalewajcie rośliny wodą. Po tym przycięciu, po tym pierwszym kwitnieniu, to zalanie ich wodą, takim bardzo dużą ilością wody, daje niesamowicie fajny efekt, daje takiego kopa tym roślinom, które mają odpowiednią ilość wody do tego, żeby wyżywić, wytworzyć nowe, mocne pędy. Tu akurat mamy, widzicie, piękny Sirius. Zobaczcie, jaki okazały, jaki duży. To jest pełnia kwitnienia teraz. Pełnia kwitnienia. Mieliśmy parę takich burzowych opadów i mimo tego, że jest to biała róża, taka biało-śmietankowa, bardzo dobrze jak do tej pory to znosi. To jest pełnia kwitnienia. Następną rzeczą, oprócz tego podlewania, w zasadzie, która się z tym mocno wiąże, jest ostatnie nawożenie. Początek lipca, zaczęły się wakacje, to jest ten moment, kiedy jeżeli robicie trzecie nawożenie, czy drugie nawożenie o tej porze, to jest ten moment i warto go zrobić, zanim zaczniecie zalewać róże, czyli najpierw robicie nawożenie, a potem zalewacie róże. Tu mamy Black Forest Rose, też olbrzymia róża, ale mniejsza niż Sirius. A to już częściowo przekwitła Apricola. Tutaj w pełni kwitnienia Schonek Oblenzerin. W pełni kwitnienia. Mieliśmy tutaj kiedyś problem z rdzą na tej róży, ale została ładnie uratowana, chociaż tam widziałem, że na innej odmianie początki też już się pojawiają, także pilnujcie jeszcze, oglądajcie te liście, czy nie pojawiają się pomarańczowe plamy, które są niepokojące. Ja nie będę robił nawożenia tego o tej porze, dlatego że to nawożenie, które zrobiłem na wiosnę, to było nawożenie oparte w dużym stopniu na nawozie długodziałającym typu Osmocote, chociaż to nie było Osmocote. I po wyglądzie roślin widzę, że nic im nie brakuje.
a nie chcę przesadzić zbytnio z nawożeniem, bo przesadzenie z nawożeniem spowoduje, że co prawda, że bujnie nam rośliny się rozrosną, natomiast to bujne rozrośnięcie czasem nie jest wskazane, a nie daj Boże, jeżeli ta wegetacja by się przedłużyła i pędy by nie zdrewniały, to przemarzanie takich róż jest dużo, dużo łatwiejsze. Ja do tej pory nie miałem problemu z przemarzaniem i chcę, żeby tak zostało. Maria Teresa, którą tak chwalę, która jest bardzo fajna, którą lubicie, chętnie kupujecie, ale już po prostu tu szczególnie, gdzie zakwitła jako pierwsza, już traci dekoracyjność, trzeba to wyciąć. Jeszcze te mocniejsze pędy, które wyrosły trochę później, są ładne i tak wygląda już pod koniec kwitnienia, wtedy kiedy tej wilgoci było odpowiednio dużo i te pełne kwiaty nasiąkały wodą, słabo wysychały, dzieje się coś takiego. Ale i tak uważam, że dobrze znosi pogodę, znosi nawet deszcze. Baroness, jej siostra, zobaczcie, podobnie. Te kwiaty są ciemniejsze i wydawałoby się, że te zagniwanie jest mniej widoczne, ale moim zdaniem jest tak samo widoczne i tak samo szpeci ten kwiatostan, te już zagniwające kwiaty, jak w przypadku jaśniejszej róży. I pomponella, którą też bardzo lubicie, zobaczcie, 170 cm wzrostu, 170 cm wysokości. Ten pęd. Tak mocno rosnąca jest to róża. Nie zawsze jest to pożądane, więc planując sobie ogród, zwróćcie na to uwagę, że mimo tego, że mamy rośliny z tej samej grupy róże rawatowe, jedne mogą być do pasa, a inne mogą być po czoło. Więc absolutnie nie nadaje się do sadzenia gdzieś z przodu rabaty. Jeżeli już to z tyłu lub jako soliter. I też, zobaczcie, moja ulubiona róża, która miesiąc temu już zakwitała, już pokazywałem wam filmiki, pokazywałem wam jak ładnie wyglądały te kwiatostany dolne, które zaczynały kwitnąć. Teraz kwitną te górne kwiatostany. I mimo tego, że mamy pusty kwiatek, zobaczcie, jak długo on się utrzymuje, jak długo ta roślina jest dekoracyjna. Miesiąc czasu. I jeszcze myślę, że z tydzień tutaj to wytrzyma. A tu róża, która zakwita jako pierwsza na tej rabacie i wtedy mi się bardzo podoba, to jest Country Girl, ale myśmy ją usunęli z oferty głównie z tego powodu, że mimo tego, że zakwita jako pierwsza i zobaczcie, już są wyczyszczone te przekwitnięte kwiatostany, to ma taką cechę, że bardzo opornie reaguje nawet na przycięcie i bardzo opornie wypuszcza nowe pędy, które mają zakwitnąć jako drugi rzut. Zupełnie przeciwieństwo Maxivity. Tak jak Maxivita nawet nie cięta, sama ma tą tendencję do wypuszczania, tak Country Girl nawet cięta dosyć opornie regeneruje się. Ice Princessin, za wysoka róża, z której też zrezygnowaliśmy i to, czego nie lubię, łysa od dołu, czyli tak jak parkowa róża w zasadzie. Do wysokości pasa praktycznie nie mamy kwiatów, dopiero sama góra z kwiatami, a dla kontrastu, zobaczcie, Gartenfreud. Fenomenalna róża, która kwitnie już miesiąc i dalej jeszcze przynajmniej za 3 tygodnie będzie kwitła, tak obficie jak tutaj widać. Następne pąki czekają na rozwinięcie się. Tu akurat mamy pęd podkładki, który powinien być usunięty. I jaka jest różnica? Świetnie widać tą różnicę między tym, jak ja uwielbiam, żeby wyglądała róża rabatowa, czyli zobaczcie, kwiaty od samego dołu do samej góry i równomiernie. Zobaczcie, że to jest równomierne. To nie jest tak, że mamy kilka kwiatków u dołu, a resztę u góry, tylko mamy równomiernie cała powierzchnia. I jej przeciwieństwo, czyli to, czego nie lubię, dolna połowa krzewu łysa, kwiaty u samej góry.
Także to jest moja faworytka. Nie tylko z tego powodu, że kwitnie od gdzieś 10 czerwca non-stop, bo to non-stop będą kwiaty do listopada. Będzie ich raz mniej, raz więcej, ale będą non-stop. I wielu z Was, którzy się przekonało do tej odmiany, jesteście zachwyceni tą długością kwitnienia. Ale też, czy nie tylko długość kwitnienia, ale też jakość tego kwitnienia, ułożenie na krzewie. A tutaj róża, która kwitnie późno, ale uwielbiacie też ją. Ja powiem szczerze, że lubię ją jak najbardziej, ale trochę mnie denerwuje jej to późne kwitnienie. Wolałbym, żeby ona zakwitała 2 tygodnie wcześniej. Ale w tej kompozycji ona fajnie uzupełnia się z wcześnie zakwitającą Maxivitą. Teraz wygląda już bardzo fajnie. Obfitość kwitnienia jest duża, ale to jest dopiero połowa kwiatów rozwinięta. Druga połowa kwiatów czeka na rozwinięcie w tych okazałych kwiatostanach. I na przykład ta odmiana, mimo tego, że ma też bardzo dużo kwiatów, bardzo okazałe kwiaty, nie ma tej przypadłości, którą ma Larisa, że czasem zrzuca część kwiatów. Ona absolutnie tego nie robi. Wszystkie kwiaty zakwitają. No i zobaczcie, mnóstwo pszczół. Ale u nas tutaj największym przebojem, jeśli chodzi o wabienie pożytecznych owadów, wabienie pszczół, szczególnie wcześnie rano, godzina 5-6 rano, to jest Juanita. Juanita jest pod tym względem po prostu najlepsza. Tych kilka krzewów wabi tutaj tysiące pszczół. Teraz już większość tych kwiatostanów wygląda trochę nieatrakcyjnie. Już część płatków opada, tak jak tutaj. To widać. Ale te kwiatostany położone wyżej są w pełni dekoracyjne. No i jesteśmy w tym miejscu, które dla mnie jest strasznie ważne, które powstało 2 miesiące temu. Zobaczcie, te krzewy, które tutaj widzicie, były sadzone jako goły korzeń na początku maja, czyli 2 miesiące temu. I tak powinny wyglądać róże posadzone jako goły korzeń wiosną o tej porze, czyli na początku lipca. One teraz dopiero zaczynają kwitnienie. Chcę Wam zwrócić uwagę na parę detali, które są moim zdaniem dosyć istotne. Po pierwsze, tutaj nie było stosowanych żadnych nawozów. Żaden nawóz tutaj nie był. One są posadzone w tą ziemię, która tu była, można powiedzieć w cudzysłowie, w jałową ziemię. I zwróćcie uwagę, że liście tych roślin są bardzo ładne, są ciemne, nie wykazują żadnych dziwnych objawów niedoborów albo jakichś fizjologicznych niedomagań. Wszystko jest ok. Dlaczego? Dlatego, że właśnie nie przesadzamy z różnymi dziwnymi wynalazkami, o których czasem Wy wspominacie, ani nie dajemy żadnej mikoryzy, ani nie dajemy żadnych nawozów długodziałających w tym momencie, tylko zwykła, naturalna ziemia, ta, która tu była, i czysta woda. Żadnego oprysku do tej pory tutaj nie było robionego, nawet na mszyce. Tutaj mszyca była, teraz już jej nie ma, rośliny sobie poradziły, nic się nie stało. Często widzę od Was zdjęcia, kiedy wykonaliście oprysk na mszyce i z roślinami zaczęło się coś dziać dziwnego. Albo był oprysk zrobiony nie o tej porze, co trzeba, albo stężenie środka było za duże, albo opryskiwacz był niewypłukany po jakimś herbicydzie, nie daj Boże. I dość często się to zdarza. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem zbyt panicznie patrzycie na te rośliny i panikujecie wtedy, kiedy zobaczycie jakieś małe niedomaganie, czy to mszycę, czy to jakąś kropeczkę na listku, już się denerwujecie. Zostawcie te rośliny w spokoju, tak jak my zostawiliśmy te rośliny w spokoju i zobaczcie, rosną dobrze. O to chodzi. Róże potrzebują mniej pielęgnacji niż się Wam wydaje. To jest ważne. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo ciekawy przypadek, który chciałem Wam pokazać. Mianowicie mamy rośliny sadzone jako róże z gołym korzeniem, tą i tą, jako goły korzeń 2 miesiące temu, tak? Zobaczcie, co jest charakterystyczne. To są rośliny, które dopiero zaczynają kwitnąć, tak jak ta, lub jeszcze później zakwitną. One są niskie, krępe
i ciemnozielone liście mają, tak? A tutaj mamy różę, która była dosadzona, nie wiem, 3 tygodnie temu i była sadzona jako róża z doniczki. To, co można, od razu rzuca się w oczy, to tak, że ona już przekwitła, czyli po prostu ta róża z doniczki zakwitła wcześniej, co jest naturalne, bo wcześniej była sadzona, ale najbardziej rzuca się w oczy jej wygląd liści, tak? Te liście są nienaturalnie jasne, blade. Mimo że w doniczce był nawóz. Słuchajcie, czasem tak się zdarza, nawet dość często się zdarza, dlatego że ta objętość systemu korzeniowego w doniczce, tu jeszcze była mała doniczka 2-litrowa, jest właśnie mała i to częste podlewanie doniczek powoduje, że nawet nawóz długodziałający szybciej się wypłukuje i potrzeba czasu, myślę, że około 2-3 tygodni, żeby system korzeniowy, ten, który rozwijał się do tej pory tylko w doniczce, sięgnął głębiej, zaczął korzystać z tych składników, które są w tej glebie. I to wcale nie są składniki, które myśmy podawali jako nawozy, tak? To są te składniki, które naturalnie w glebie występują. I dopiero wtedy liście ściemnieją. Ale my teraz zrobimy cięcie po kwitnieniu. I chcę Wam pokazać, jak różni się cięcie po kwitnieniu w przypadku róż dużych, tak jak które cięliśmy do tej pory, a w przypadku róż świeżosadzonych. W przypadku róż tych takich dużych tniemy mniej więcej tak, że wycinamy tylko to, co przekwitło, czyli przekwitnięty kwiatostan, przekwitnięty kwiatostan, przekwitnięty kwiatostan i przekwitnięty kwiatostan, czyli tyle. Tak byśmy ją przycięli, tak? I okej, możecie tak zrobić. To nie jest błąd. Natomiast ja chcę zmusić tą roślinę do tego, żeby ona się mi jeszcze fajniej zagęściła od dołu i żeby te pędy, które będą wyrastać od dołu, były mocne, były grube, były ciemnoczerwone na początku, więc ja po prostu przytnę ją nisko. Tak, widzicie? Zostawiam trochę liści. Te liście i tak już bardzo słabo pracują, co widać po kolorze, ale zmuszam tą roślinę do tego, wprowadzam ją w pewien stres i zmuszam ją do tego, żeby tutaj od dołu zaczęły wyrastać nowe, fajne pędy, tak? Na tym mi zależy. I tutaj jesteśmy wśród róż angielskich, które są specyficzne. Wiecie, że potrzebują więcej czasu po to, żeby się fajnie rozrosnąć, żeby zbudować szkielet. I dopiero wtedy, kiedy ten szkielet zbudują, pokazują pełnię swojej urody. Tutaj mamy właśnie większość róż sadzonych jako goły korzeń, ale te dwie, to jest odmiana Harlow Car, jest sadzona z dużej donicy, nie wiem, kilka dni temu, kilkanaście dni temu, 10 dni temu. I teraz ona wyglądała wtedy w momencie, kiedy ją sadziliśmy bardzo, bardzo ładnie, ale teraz już całkowicie przekwitła. I teraz tak, mam dwie rośliny i zachęcam Was do właśnie takiego eksperymentowania, jak teraz zrobimy. Mam dwie rośliny sadzone w tym samym czasie, wyglądają tak samo i jedną z nich przytnę sobie bardzo delikatnie, czyli zostawię dużą masę liściową, a wytnę tylko przekwitające kwiaty. Mniej więcej tak jak tu. Widzicie, że jest tutaj mszyca. Owszem, ta mszyca przeszkadza temu młodemu pędowi. Lepiej, żeby jej tu nie było. Ale jeżeli coś takiego zobaczycie, to nie panikujcie. Spokojnie, roślina nie umrze z tego powodu, tak? I mamy drugą roślinę, tej samej odmiany, którą przytnę zupełnie inaczej. I będziemy widzieć różnicę. Już za miesiąc zobaczymy różnicę. Nie przycinam jej, mimo tego, że zobaczcie, tutaj zaczynają wyrastać nowe pędy. Normalnie, gdybym ciął, to bym to ciął nad tymi, tuż nad tymi wyrastającymi pędami. Tak by było najlepiej, bo bardzo szybko by mi to zakwitło znowu. Zostawiłbym dużą masę liściową i nie pozbywałbym się tych pędów, które już zaczynają wyrastać, tak? O. Tak bym to przyciął normalnie. Dlatego, że już szkoda mi by było wycinać to. Ale ponieważ przed chwilą przyciąłem
jedną różę właśnie wysoko, to tą drugą przytnę nisko i zobaczymy, co się stanie. Czyli skracam ją jeszcze o połowę. Ale tak, żeby zostawić trochę liści na roślinie. Żeby nie pozbawić jej wszystkich liści. Okay? Tu jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli popatrzycie na te rośliny, które były sadzone jako róże z gołym korzeniem, to one są trochę głębiej posadzone, dlatego że te rośliny, kopaliśmy głębokie dołki, one były sadzone jakby prawidłowo, ale troszeczkę nam to wszystko siadło. Więc tu mamy rośliny posadzone troszkę jakby za głęboko, a tutaj mamy rośliny posadzone trochę za płytko, dlatego że to miejsce powinno się znaleźć pod ziemią, tak? Czyli mamy około 3 cm za płytko posadzoną różę. Ale czy ja z tego tytułu robię jakiś problem? Czy za chwilę będę chciał tą roślinę przesadzać głębiej? Nie! Słuchajcie, nic się nie stanie. Ja nie wiem, być może tą rabatę będziemy w przyszłości ściółkować korą, zobaczymy, ale nawet jeżeli ona jest tak posadzona, to ona będzie rosła. Problem jest taki, że trzeba na jesieni, kiedy się zabezpiecza taką roślinę na zimę, zrobić większy kopczyk i tyle. Ale nie jest wielkim problemem, jeżeli posadziliście różę za wysoko, nie musicie od razu jej jak gdyby przesadzać głębiej i tak dalej. Nie panikujcie. Na zakończenie stoimy tutaj przy rozpoczynającej kwitnienie róży Super Excelsa, w ogóle niepielęgnowanej, w ogóle. Żadnego cięcia, żadnego plewienia, nic. Mieliśmy tutaj problem i dalej mamy problem z mączniakiem, kiedy zrobiło się zbyt sucho. Tutaj był zrobiony jeden oprysk na tego mączniaka i tyle. To się lekko przyhamowało, ale jest. Ja z tym jakoś specjalnie nie walczę. Roślina sobie radzi. Zaczyna piękne pierwsze kwitnienie. Ale podsumowując, pamiętajcie o tym, że początek lipca to jest tak. Moment na ostatnie nawożenie róż w tym sezonie. To po pierwsze. Cięcie, wycinanie przekwitniętych kwiatostanów. To po drugie. Jeżeli macie stare rośliny, to delikatniej. Jeżeli macie młode rośliny, możecie mocniej przyciąć. Następna rzecz, jeżeli jest sucho w waszej rejonie, to mocno, ale to mocno zalewajcie rośliny takie przycięte wodą. I kolejna, ostatnia rzecz, to obserwujcie swoje rośliny, czy nie ma na nich niepokojących objawów. To, co możecie zauważyć, to tak jak tutaj, mączniak prawdziwy, z którym moim zdaniem najlepiej jest walczyć poprzez odpowiednie, mocne podlanie roślin, czyli mączniak prawdziwy, rdze róży, którą obserwujcie, która jest najbardziej niebezpieczna w tym momencie z wszystkich chorób, bo może spowodować, że roślina wam całkiem po prostu umrze. Na ten moment jakiegoś wielkiego zagrożenia mączniakiem rzekomym nie widzę, ale to się może zmienić. Jeżeli zrobi się wilgotno, to prawdopodobieństwo występowania mączniaka rzekomego może wzrosnąć. Jeśli chodzi o szkodniki, to wydaje mi się, że w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, czy nie macie w swoim ogrodzie przędziorka. Niekoniecznie na różach. Może być na świerku, na innych roślinach, ale przyglądnijcie się, czy czasem przędziorek nie zaczyna się pojawiać, bo teraz zaczynają się dla niego optymalne warunki. Na dzisiaj to tyle w drugim komunikacie różanym w tym roku. Do zobaczenia w następnym filmie.